Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie coś nietypowego. To jest akurat router Asusa. Kolega mi dał, mówi, że albo wyrzuci, ale szkoda, bo fajny był router. Już jest otwarty. Co to jest? Już wam pokazuję. AX6000 Dual Band Gigabit, bla bla bla. Co ciekawe, wejście jest na 19 V, 237 A. Czyli taka ładowarka praktycznie jak do laptopa. Także jest oryginał Asusa. Ładowarkę śmierzyłem, napięcie daje. Co tu tam jeszcze z ciekawych rzeczy? Tu są dwie takie nóżki, trzeba je odkleić i wtedy można wykręcić śrubki i nam te wszystkie 4 śrubki wychodzi, góra nam schodzi. Tu mam dwie te stopki dolne, które trzeba było zdemontować, no i można całość rozebrać. Tu są też 4 odkręcone anteny, termowizja przygotowana. T2S Plus MiniWare, często pytacie, czego używam, także ona jest bardzo fajna. Polecam ze względu na to, że ma ruchomy po prostu obiektyw. Wcześniej miałem T2L, ona była do 120 stopni, ta ma 2 zakresy, jest troszeczkę niby lepsza, ma większą jakby szerokość zakresu, ma 2 zakresy, tam do chyba 550 stopni, ale i tak używam jej głównie na tym pierwszym zakresie. No ale mniejsza, wracając. Mamy płytę Asus, numer rewizji, rewizja 231, model płyty, jakbyśmy szukali jakichś schematów, może gdzieś są schematy do routerów w internecie. Co jest tak naprawdę przy takich pomiarach, takich tematów najważniejsze? Najważniejsze jest wejście, DC input, tu mamy przełącznik do włączenia, wyłączenia routera, no i układ wejściowy. Warto sobie zmierzyć pomiędzy plusem a minusem, jaka jest tak jakby impedancja wejściowa urządzenia. Także ja biorę telefon w uchwyt, multimetr i zrobimy sobie pomiary. Tutaj też warto zwrócić uwagę, że jest główna linia zasilania, jest dioda, która właśnie ma chronić albo przed przepięciem, albo przed zbyt wysokim napięciem, czy przed odwrotną polaryzacją i warto też na niej sobie zmierzyć, no właśnie, czy jest przebita, czy nie jest przebita. No i zobaczymy sobie, jak to tutaj wszystko wyjdzie. Także widzimy się za chwilę. Partnerem kanału jest PCBWay. W tym miesiącu wracamy do promowania usług druku 3D i obróbki CNC, dlatego przypominam Wam o darmowej akcji Projekty z widzami, w której wystarczy, że zgłosicie się do mnie z projektem elementu do wykonania, a wszystko to za darmo do kwoty $100 łącznie z wysyłką. Jedynie musimy pokazać na filmie, do czego służy wykonany przez nas przedmiot. Może być to zarówno gadżet rozwiązujący jakiś problem, czy na przykład nietypowa lub wzmocniona część zamienna, albo po prostu cokolwiek służące czemukolwiek. Projekt nawet nie musi być wasz, możemy wykorzystać gotowca z internetu, podając jego źródło. Ja tak na przykład wykonałem obudowę 3D do Ridena, przycisk hamulca ręcznego do Siriona, czy podstawki na groty JBC. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu mailowego, szczegóły w opisie filmu. Dzięki za oglądanie. No dobra, póki co mikroskopu nie włączam. Widać woltomierz, jest woltomierz. Zmierzymy sobie napięcie na zasilaczu 19,5 V, elegancko. Test diody i tutaj pomiędzy plusem a minusem mamy 0,007, czyli mamy to jakieś zwarcie na głównej linii zasilania 19 V. Tu na tej diodce też sobie zmierzymy 0,07 w obydwu kierunkach. Tu są jeszcze jakieś kondensatorki, możemy sobie na nich pomierzyć. O, czekajcie. Też 0,007, czyli mamy jakieś zwarcie na głównej linii zasilania, czyli wszystko, układ scalony, jakiś kondensator filtrujący, podtrzymujący. Tu jest dość dużo ceramicznych kondensatorów. Widzicie, wszystkie tak naprawdę, może nawet gdzieś tu jeszcze, czy to jest tak? Tak, tu mamy troszeczkę wyżej, ale też 0,07. Więc wszędzie cała płytka, zobaczcie, każdy kondensator, który ma podtrzymywać główne napięcie, widzicie? Każdy ceramiczny kondensator, pomiędzy nim jest 0,07. Jak są takie kondensatory ceramiczne zbudowane? One są tak jakby układane warstwami. Mamy jedną elektrodę, drugą elektrodę, kondensator i on ma takie płytki, talerzyki. Tak jakby dodatnia elektroda ujemna. One są wsunięte. I pomiędzy nimi tutaj się tworzy, tak wiecie, jakbyśmy mieli równolegle te palce, są warstwy i te warstwy się dodają, sumują i to jest całkowita pojemność kondensatora. Im więcej on takich ma warstw, tym ma więcej pojemności. Więc jak mamy kondensator ceramiczny, stosunkowo dużej pojemności, typu nie wiem, 1 mikro, coś tam, to tych warstw jest dużo
I teraz, jak taki kondensator ulegnie przełamaniu, od jakiś, nie wiem, upadnie router albo gdzieś w transporcie, albo ze starości, albo od naprężeń jakieś ciepło, zimno, no to jak taki kondensator się złamie, no to wtedy dotykają się warstwy i mamy zwarcie na głównej linii zasilania. Bo te palce powinny być tak jakby, wiecie, się minimalnie te warstwy nie dotykać. I co druga warstwa jest do prawej, do lewej strony, mamy kondensator przylutowany. Więc możliwe, że któryś ceramiczny kondensator pękł. Też może jakiś scalak się zepsuł, więc przy takim poziomie integracji urządzenia, no ciężko by to nam było namierzyć. A dobra, to jeszcze zobaczmy tak. Jak wyłączę... okej, tu jest jeszcze inaczej. Bo tu jak nam wchodzi zasilanie, napięcie zasilania, to przełącznik jest dalej. Jest włączyć, wyłączyć. No dobra, jak włączę nasze zasilanie, jakie mamy napięcie? Napięcie nam siada. I to, że tak fluktuuje, może oznaczać o tym, że ładowarka startuje, widzi zwarcie, wyłącza. Startuje, widzi zwarcie, wyłącza. I tak to cały czas chodzi sobie. Czekajcie, włączę i wyłączę. Czyli nawet to jest jeszcze przed włącznikiem. To może być to turbo gdzieś bliziutko na układzie zasilania. Także ja to wyjmę teraz. Czyli niezależnie od tego, czy jest włącznik, czy włączony, czy wyłączony, zwarcie cały czas jest. No, ciekawy przypadek. No ale nic. Idziemy na termowizję. Podłączam się w termowizji, zobaczymy, czy będzie coś widać. No dobra, ale jeszcze zanim termowizja, to przypominam, że zbieramy zapisy na listę mailingową, bo jest opcja, że ruszymy z kursem Automotive, który ja poprowadzę, zrealizuję go z firmą z Krakowa. Także tu wam dam link do filmu, w którym opowiadałem, o czym będzie kurs, na czym to będzie polegało. Poniżej linki do listy mailingowej. Jeśli jesteście zainteresowani kursami, które stworzymy razem, no to zdecydowanie zobaczcie. No dobra, ja teraz przechodzę dalej. Termowizja i diagnozujemy router. Dobra, nagrywa się, jesteśmy w termowizji. To jest takie małe okienko, widzicie, co się dzieje przed ekranem i też widzicie moje ręce w termowizji. Tu jest router, jeszcze go nie widać, bo tutaj się nic nie grzeje. Mamy odbicia w radiatorach aluminiowych, widzicie? W tych radiatorach aluminiowych. Na termowizji, jak ruszam ręką, to są odbicia w wszystkich metalowych rzeczach. Więc to jest trochę, może być mylące, jak nie wiemy, co robimy. No ale podłączmy sobie, widzicie? I tu nam zaczęło się coś świecić. Tu się nam zaczęło coś świecić. Już mamy podejrzany element. Mamy zwarcie. I tu na oko ja widzę, że to jest coś w obwodzie zasilania tutaj tej przetwornicy. Także wezmę termowizję w rękę i zobaczymy sobie z bliska. Tak jest. Tak. Tu trzymam... Jak widzicie, jest to kondensator ceramiczny. On się nam tutaj grzeje. Także jest pewnie zwarty, uszkodzony, to nam on robi zwarcie. Także ja go usunę teraz i zobaczymy, czy nasze zwarcie zniknie. Odłączam zasilacz od tego i widzicie, dzięki termowizji mega szybka diagnoza. Dobra, z bliska wam pokażę, jak to wygląda. Tu jest układ przetwornicy, po czym poznać, mamy jakiś układ scalony i dławik, więc on pewnie robi jakieś napięcie. I te dwa duże kondensatory i ten dolny się nam grzał. Jak go namierzyć? Jak tam coś się grzeje na termowizji, wsadzimy palucha, to nie widać, co za bardzo się grzeje. Po prostu czymś zimnym dotykamy, żeby było widać na termowizji, czego dotykamy, no i potem patrzymy jakby w prawdziwym życiu, czego dotykamy. Więc tak można bardzo łatwo namierzyć, więc ja teraz wywalę ten kondensator, no i zobaczymy, czy nam to ruszy. A jak ruszy, to będzie dobrze, będziemy kombinowali dalej sobie, czy warto go dodać, czy nie dodać, czy można byłoby go nawet, wiecie, siłowo wyrwać i już by działało, nie? No ale ja go po prostu elegancko odlotuję, najwyżej dobierzemy zamiennik i to będzie, mam nadzieję, że to będzie już tylko to. Dobra, kondensator wylutowany. One są równolegle. Widzicie? One są po prostu równolegle po dwa, żeby zwiększyć pojemność. Także też mi nie mówcie często, bo nie mam mikroskopu, to nie mogę nic naprawić, bo ja mam sprzęt. Ja nie miałem zawsze sprzętu. Nawet nie miałem takiego podświetlanej lupki, to od Rafała dostałem. Wielkie dzięki, Rafał. Ja miałem, wam pokażę, z lunety, okular z lunety. Już wam pokażę, czym kiedyś naprawiałem elektronikę. No, miałem takie okular z lunety, tu taki większy. I kiedyś tylko czymś takim się posługiwałem. Potem na AliExpressie jeszcze sobie kupiłem taką lupkę taką.
No, też jest całkiem, można coś tam sobie popatrzeć, ale ta jest najlepsza, bo ona świeci. I tu były baterie takie zegarmistrzowskie, ja wywaliłem te baterie, zrobiłem po prostu koszyczek na ogniwo, żeby można było dużo i długo jej używać, nie? Także teraz na rok starcza. A wcześniej na tych bateriach 3 zegarmistrzowskich to tak na miesiąc. No dobra, tyle o sprzęcie. A tu jak oczywiście zawsze właśnie mikroskop. Też musiałem zrobić te ramię, żeby mieć czym dla was nagrywać. No ale to nie w tym filmie, bo mi się nie chce potem montować filmu z karty SD. Dobra, to co? Okulary ochronne. Light or fire. Czy kondensator był frajer? O, coś chyba. Coś tu. Coś klikło. O, jest, świeci się dioda. Świeci się dioda. A, mogłem w ogóle zmierzyć, zwarć nam zniknęło przed uruchomieniem. No ale chociaż zmierzymy napięcie. Jest 19,5. Diody nam ruszyły. Tak, było widać? Było widać. No także naprawa przeprowadzona poprawnie. A jakbyśmy chcieli jeszcze właśnie zmierzyć, powinniśmy widzicie, teraz jest 2,5. Nie ma zwarcia. W drugą stronę jest pół volta. Jakiś, to jest normalne, jakiś pasożytnicza dioda w jakimś półprzewodniku nam to przywiera, że tak powiem, laczuje. A w tą stronę mamy wysoko, mamy napięcie testu naszego miernika, multimetru. Niby 2,5, ale ten multimetr ma 3,2 V test diody. No więc dlatego tak rośnie tak wysoko. Więc wszystko jest dobrze. Tu już można byłoby zakończyć naprawę. Można by też było zmierzyć, wylutować taki ceramiczny, zmierzyć go bokiem i dołożyć, poszukać, znaleźć. No mi się trochę nie chce. Także zostawimy to po prostu tak. To minimalnie może wpłynąć na jakąś tam, wiecie, jakość filtracji napięcia. No, co ja wam powiem? No dobra, dla was zmierzę, no. No i widzicie, tu mamy przylutowany ten stary kondensator na testerze elementów w NIRSI. 2,8 ohma, czyli on jest zwarciem. Czy ten tester polecam? Ogólnie średnio. Tam była drama trochę, że on jest taki, nie można za bardzo ufać, ale ma test diody Zenera, więc dlatego to jest mój fajny tester i ma tą podkładkę fajną, ona jest wyciągana, można sobie coś przylutować, także za to jest plus. Za firmware jest naprawdę lipa. No to może też być takie wyciągane, to ciężko to, bo można pogubić. Zdecydowanie lepszy jest ten mój tester, jemu bardziej ufam, ale on już jest wyeksploatowany ostro, że już nawet padów prawie nie ma, nie? Także tu mamy, to jest EZM 328, więc ten jest zdecydowanie lepiej mierzy. Ten nie wykrywa tranzystorów czasami, bo pokazuje w drugą stronę. No tam są filmiki, ludzie piszą, że jest słaby faktycznie. Jest niedorobiony, no, ale do tego typu pomiarów się nadaje. A teraz zmierzymy sobie ten drugi kondensator, jaką ma tam pojemność, nie? Dobra, tutaj po lutowaniu mam takiego termopada, że go przykładam do elementu, żeby go wystudzić. Już powinien być. I teraz to zgubię, bo jak się raz kliknie, to się włącza i on nam pisze, że nieznany element, a jak klikniemy drugi raz, dopiero test rusza. Tuż po uruchomieniu tego testera powinien ruszać od razu test z automatu. Ja pisałem do nich, żeby to zmienili, ale jeszcze nie. Albo nie zmienili, albo nie było aktualizacji. O widzicie, i mamy teraz tak. No 14 mikro, 0,18 ohma ISR, czyli ekwiwalentna rezystancja szeregowa. No i VLOS, ile procentów jest straty? 0,7% straty, czyli jest bardzo dobry kondensator, bardzo dobre parametry. No czy tutaj jest ile mikrofaradów? Plus minus 20%. No nie wiem, ile tutaj jest 16. Jak ile w szeregu? 15. No to 15 mikro pewnie to jest. To jest pewnie 15 mikro. Na co najmniej 20 V, a w ogóle byłoby lepiej, nie? No dobra. Także ja go tu wlutuję z powrotem i siema. A tu jest w sumie też nawet miejsce. O, tu chyba jest nawet miejsce, zobaczcie, na elektrolityczny. Tylko elektrolity się zużywają, wysychają, nie? Tak, tu jest miejsce, że można by elektrolit dać. To jak ten ma 15, no to 30, no to 47 mikro by wystarczyło zapodać. No, można to i tak obejść. No dobra, ja cofnę ten sprawny tu, gdzie był, na miejsce i pomyślimy, zobaczymy.
Dobra, dałem elektrolit tutaj na 25 V 100 mikro i teraz tak, trochę mylące było, bo tu biały pasek, zobaczcie, tu pod tym kondensatorem, to jest polimerowy, plastikowy, to nie jest elektrolit, one nie wysychają. Tutaj pod plusem jest białe pole, gdzie ja myślałem, że tu białe pole może być masą i teraz mierząc czerwona na masę i na masę jesteśmy na dobrej polaryzacji. Tak, widzicie? Tu jestem na białym pasku kondensatora. To jest masa, a plus, czyli ten tutaj drucik na plusie, to jest to nasze białe pole. Więc jest polaryzacja dobra. Podłączamy, jak nie będzie wybuchów, fajerwerków, to będzie już dobrze. Testujemy wtedy. Oczywiście okulary ochronne. Jeszcze się napiję herbatki. Malinowo-żurawinowa. Moja ulubiona. Dobrze. Tak. No, jeszcze nic nie wybuchło. Dioda świeci. Że ja w tym czasie sobie te wykręcę śrubeczki od obudowy. No widzicie, warto mieć termowizję? Warto. Bez niej to bym tego nigdy nie znalazł. Musiałbym naprawdę ryć po wszystkich możliwych opcjach. No i fajnie. Pacjent będzie żyć. Tak uważam. Także ja go teraz... czekajcie, bo w środku zostały te gumki. To dałem, kurde. No dobra, ja go rozbiorę poza kamerą już drugi raz. Żeby odzyskać te... Zatrzasnął się już. Powiem wam na amen. No nic. Nie przedłużając, naprawa poszła, uważam, dość szybko, sprawnie, tylko i wyłącznie dzięki sprzętowi. Bardzo ciężko się tam na masie lutuje, bo to są bardzo dobrze chłodzone pola masowe, pola lutownicze. Tak samo ten od zasilania. No i dobra. Mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście. Zapraszam was do zapisywania się na listę mailingową, jeśli chodzi o kursy Automotive. Na razie póki co, może też ruszymy kiedyś z kursami elektronicznymi. Jak macie pomysły, jaki kurs byście chcieli, napiszcie w komentarzach, bardzo chętnie przeczytam. Zapraszam was na Facebooka, na grupę Rzeźbiarnia. Tam możecie pytać jakieś, wiecie, interesujące was tematy, jakieś problemy z naprawami. Wymieniajcie się doświadczeniem. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć. No, a tak wygląda złożony. Zobaczcie, jaki cwaniak. Szczwany lis z niego. Taki czołg. Dobra, trzymajcie się. Cześć. A tu przed chwilą naprawiłem router, a jeszcze dostałem switcha od kolegi. Linksys, całkiem fajny, duży. Ja go otwieram. On pracował na budowie. Nie wiem, czy to widzicie. Wszystko jest białe. Wszystko się sypie z tego. Po prostu syf jak cholera. Także to jest router tynkarza. Patrzcie, jaki piękny. Amerykański. Nie reaguje na zasilanie. No nie dziwię się. Powinien tutaj dostał zwarcia jakiegoś. Tu mamy moduł zasilacza. I jak napięcia będą prawidłowe, no to wtedy to nam ruszy ten switch. Tylko jest tak zasyfiały, to ja się aż boję tutaj w ogóle zaglądać. To jest taki syf, że nie chce mi się tego robić. No ale może zobaczymy. No nic, taka ciekawostka. Powiem wam, takiego zasilacza to jeszcze nie miałem, nawet z piekarni. Widzicie, jaki to jest syf? Ja odkurzaczem na wizji to zrobię.
Już mam w ogóle ręce nawet, jakbym na budowie robił. Już takie palce suche, skóra pęka. Bo ten gips zawsze wyciąga wilgoć, nie? I tak skóra pęka od tego. Może śmieszny plus ostro z kratami działa jemu, cześć jemu chwała, żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Bierze lutownicę i ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.